Cześć, witajcie na kanale Vintage Watchdog. W dzisiejszym filmie, który jest pierwszym moim filmem ogólnie na tym kanale, zaprezentuję Wam składanie mechanizmu zegarka Seiko 7009A. Jak widzicie, tutaj składanie zaczynam od smarowania tak naprawdę kamienia łożyska, w zasadzie kamienia nakrywkowego od balansu, od strony tarczy. Tradycyjnie oczywiście kropelka oleju i będzie można zamykać całe łożysko. Zegarek Seiko, w zasadzie mechanizm zegarka Seiko 7009, a w tym przypadku, jeśli chodzi o jego tak zwane komplikacje, ma datę, jeśli chodzi o dzień, i ma również podany dzień tygodnia. Jako ciekawostka, dzień tygodnia jest zmieniany poprzez wciskanie koronki, a nie obracanie ją w przeciwnym kierunku, jak zmiana daty, co w zasadzie często występuje w innych mechanizmach Seiko. W tym też mechanizmie nie ma stop sekundy, czyli po wyciągnięciu koronki sekundnik się nie zatrzymuje, jak również nie mamy możliwości dokręcania sprężyny naciągu koronką. Jest to tylko realizowane poprzez naciąg automatyczny tak naprawdę. No i jedziemy dalej. Zaczynamy oczywiście od smarowania łożyska osi minutowej w płycie głównej, po czym smarujemy oczywiście górny czop lub w zasadzie dolny, biorąc pod uwagę zegarek tarczą do góry, czop osi minutowej i montujemy półmostek koła minutowego i dokręcamy go. Następnie smarujemy bęben sprężyny zgodnie z manualem od Seiko. Są to 4 punkty na ściance bocznej bębna. Tutaj Seiko używa w swojej serwisówce, zaleca w zasadzie Smaro S4, jest to smar z dodatkiem grafitu. No niestety tutaj akurat dokładnie takiego nie miałem. No i umieszczamy wymytą sprężynę. Następnie smarujemy dolną część, a później po umieszczeniu już w sprężynie i w bębnie oś naciągową, czy tam wałek naciągowy sprężyny. I tutaj widać, jak właśnie smarujemy jej górną część. To będzie tak naprawdę część od strony tarczy. Potem w 3 miejscach, są to miejsca dowolnie wybrane, smarujemy również górną część sprężyny. Wszystko zgodnie z zaleceniami manuala od Seiko.
Po zamknięciu bębna górnym deklem umieszczamy cały bęben w płycie mechanizmu. Tutaj również smarujemy górną część wałka, która będzie chodziła w łożysku płyty. Warto to nasmarować i nie zapominać o tym, gdyż jedną z takich podstawowych i głównych wad, ale dolegliwości, jeśli chodzi o mechanizmy Seiko z tamtego okresu, bo mówimy tutaj mniej więcej o drugiej połowie lat 70. do w zasadzie prawie końcówki drugiej połowy lat 90. jest to, że wyrabiały się bardzo czopy, znaczy łożyska, nie czopy, łożyska górne i dolne, jeśli chodzi o płytę główną i mostek. Dlatego właśnie warto jest to dobrze nasmarować, co będzie zapobiegało trochę wycieraniu. No i jak tutaj widać, instalujemy koło pośrednie, instalujemy koło wychwytowe, no i na końcu koło sekundowe. I tutaj smarujemy oś w takim, powiedzmy zgrubieniu, oś sekundową i również górny czop osi sekundowej. I instalujemy wszystko razem w płycie. Teraz w górnej płycie całego mechanizmu, tak naprawdę chodu, instalujemy wałek i koło naciągowe i ramiona tak naprawdę tego Magic Levera, czyli tego magicznego naciągu sprężyny, które tak naprawdę jest patentem wymyślonym przez Seiko, która jest taką rewolucją troszkę, jeśli chodzi o naciągi. W zasadzie tylko Seiko stosuje coś takiego, jeszcze niektóre Orienty miały coś podobnego. Tutaj smarujemy dolną część, która również musi być dosyć intensywnie nasmarowana, tak jak to zaleca Seiko. Również tutaj najlepiej byłoby użyć smaru S4 od Seiko. No i wkładamy w łożysko, zabezpieczamy zawleczką, jest to w zasadzie rodzaj pierścienia Ziegera, i instalujemy całość w płycie. Seiko jest bardzo wdzięcznym mechanizmem, bardzo takim miłym w składaniu, przynajmniej ja osobiście bardzo go lubię. Tutaj to dopasowanie i spasowanie wszystkiego, kołki ustalające są wykonane z naprawdę bardzo dużą precyzją, jak na mechanizm tego typu, gdyż Seiko wbrew pozorom jest raczej, można powiedzieć, w tej wersji oczywiście zegarkiem budżetowym, ale w porównaniu do dawnych radzieckich konstrukcji, to jeśli chodzi o składanie takiego mechanizmu, jest to przepaść, jeśli chodzi o wygodę i o łatwość. Jak i również oczywiście różne rozwiązania konstrukcyjne, różne patenty, które Seiko zastosowało w tym, jak i wielu, wielu innych mechanizmach. To po spasowaniu wszystkiego, dopasowaniu wszystkich czopów, które wchodzą w swoje miejsca wbrew pozorom bez większego problemu, możemy sobie dokręcać górną płytę.
W dalszej kolejności instalujemy sobie koło zapadkowe. Tutaj nie ma takiej charakterystycznej zapadki i dodatkowej sprężyny, co jego stosuję. Również fantastyczne rozwiązanie, które jest mega proste w swojej konstrukcji, czyli po prostu zwykły taki mikro płaskowniczek, który jest sprężyną po prostu i zapadką w jednym. Jest to fantastyczne rozwiązanie. Nie ma tendencji do wystrzeliwania gdzieś w przestrzeń podczas rozbierania ani składania, co niestety bardzo często zdarza się w konstrukcjach radzieckich i również nawet szwajcarskich. Następnie należy nasmarować ramiona tego magicznego naciągu i powinno się smarować te wystające ząbki, łapki, zależy jak to nazywa, jak i również boczną część ramienia, która współpracuje z tym takim pinem, z ogranicznikiem. No teraz smarowane są łożyska koła wychwytowego, koła pośredniego. No i minimalnie naciągana jest sprężyna, w zasadzie tam ciężko mówić o naciąganiu, w zasadzie lekko obracana. No i tu właśnie widać smarowanie tego bocznej krawędzi współpracującej z tym pinem tego magicznego naciągu. Oczywiście, jak to często bywa, zdarzy się, że uda się smarować również płytę w miejscach, w których niekoniecznie chciałoby się ją nasmarować. Ale oczywiście po to mamy Rodiko i można wszystko wyczyścić, żeby nie było tłuste, nie było brudne i również, żeby ładnie wyglądało. Tutaj tuleję, na której pracuję, właśnie to pośrednie koło naciągowe z tym magicznym naciągiem, z tymi ząbkami. Smarujemy oczywiście olejem, tego nie smarujemy smarem. No i czas na wyczyszczenie tego, co nasmarowało się trochę za dużo. No i czas na zainstalowanie kotwicy. Palety kotwicy oczywiście poza nagraniem zostały nasmarowane na obu swoich powierzchniach, znaczy na obu paletach i instalujemy. Nie instalowałem wcześniej koła tego, które odpowiada za ten magiczny naciąg, gdyż po prostu wtedy przy naciąganiu sprężyny ono również się obraca i te ząbki, które poruszają się wtedy dosyć szybko po tych ząbkach tego Magic Levera, po prostu trochę się zużywają szybciej, co w zasadzie nie ma sensu i można sobie tego zaoszczędzić właśnie instalując w pierwszej kolejności kotwicę, no i za chwilkę koło balansowe. Po zainstalowaniu, jakimś tam umieszczeniu kotwicy, żeby czopy były w łożyskach, możemy przekręcić mostek kotwicy.
No i przechodzimy właśnie do naciągnięcia sprężyny, głównej sprężyny. Jeszcze warto wytrzeć co nieco, co się ubrudziło podczas smarowania tych ramion. Kilka, czasem kilkanaście obrotów wystarczy. Czasem jest to tak naprawdę nawet pełny naciąg sprężyny i możemy sobie sprawdzić działanie tak naprawdę mechanizmu koła chwytowego i mamy szansę dać mechanizmowi na to, żeby ten olej, w zasadzie te śladowe ilości oleju, które były na poletach, rozprowadziły się po ramionach koła wychwytowego. No i teraz staramy się jakoś zainstalować balans. Raczej trzymając mostek balansu staramy się tak manipulować płytą z tym imakiem, imadłem w zasadzie, które trzyma mechanizm, żeby to koło dopasować. Nie staramy się manipulować z samym kołem, chociaż tak jak tutaj było przez chwilę widać, jakieś tam minimalne poprawki są niezbędne. No i po tym jak serce naszego zegarka zaczyna bić, czyli koło balansowe, no to wtedy możemy sobie przykręcić już mostek balansu. No i po zainstalowaniu za chwilę tego koła pośredniego od naciągu będziemy mieli w zasadzie wszystko, poza oczywiście wachnikiem, no ale trzeba pamiętać również, tak jak teraz widać, aby nasmarować również łożysko i kamień nakrywkowy właśnie balansu od tej strony niejako spodniej, gdzie drugą stronę mamy nasmarowaną, zaczynając składanie. Była to pierwsza czynność przy składaniu. Jeśli nie da się z szatonu wyjąć tak naprawdę tego łożyska, możemy sobie pomóc Rodiko, co jest bardzo dobrym zabiegiem. Tak naprawdę czasami wychodzi sam kamień nakrywkowy, dopiero później osada i druga część właśnie tego łożyska, a czasami tak jak w tym wypadku uda się wszystko wyjąć. Oczywiście tego na filmie nie ma, no musimy wymyć, wyczyścić zarówno osadę tego łożyska, jak i kamień nakrywkowy. Nie smarujemy raczej brudnego kamienia nakrywkowego, bo sprawiłoby to gorszą pracę balansu i często nierówną. No i dalej instalujemy sprężynę łożyska. No i tutaj takie szybkie wrzucenie mechanizmu po złożeniu w zasadzie tylko tej części odpowiedzialnej za chód zegarka na time grapher, żeby zobaczyć, jak to nam wyszło i czy wszystko w miarę pracuje. Tak naprawdę wyniki są całkiem niezłe, jak na zegarek w tym wieku. Nobit Error na poziomie 0,2-0,3 bez na razie jakiejś szczególnej regulacji jest dobrym wynikiem. Amplituda 210-212 również nie jest zła. Należy pamiętać o tym, że Seiko jest zegarkiem, które tą amplitudę ma jednak troszeczkę niższą. Nie jest to typowy zegarek szwajcarski. Tutaj ma troszeczkę inną charakterystykę, jest inne koło balansowe, jest właśnie większe. Ono wykonuje troszeczkę mniej tych ruchów i one są jakby troszkę wolniejsze, takie bardziej delikatne. W zegarkach szwajcarskich jest to dużo większa amplituda, dużo szybsza. No jest to inne założenie, inny pomysł konstrukcyjny i inżynierski tak naprawdę. Te niebieskie ślady po smarze, które było widać na mostku, to nie jest przypadek, to są miejsca nasmarowane, to są miejsca tak naprawdę trochę, gdzie widać wyrobienie płyty
podczas obrotu właśnie tego koła pośredniego naciągowego. Smarujemy również zgodnie z manualem w kilku miejscach, w 3-4. To koło od spodu, w miejscu właśnie, gdzie dochodzi do tarcia z płytą. No i dokręcamy go. Należy pamiętać, że jest to śruba z lewym gwintem. W zasadzie jest to taka jedyna śruba w tym mechanizmie Seiko. Patyczkiem sprawdzamy sobie działanie całego magicznego naciągu Seiko, obracając sobie w jedną, w drugą stronę. No i dodatkowo jeszcze, tak jak mówiłem, smarujemy powierzchnię, tych ząbków koła, które współpracują właśnie z tymi pazurkami, łapkami na tych ramionach magicznego naciągu. Jest to również dosyć ważny element, o którym nie należy zapominać, chociaż często się to zdarza w mechanizmach, które się rozbiera, że nie mają zbyt często tego posmarowanego. No jest to taki typowy tak naprawdę i bardzo charakterystyczny dla Seiko element. Większość zegarków ma totalnie inne rozwiązane naciągi. No i teraz po drugiej stronie, że tak powiem górnej od strony tarczy, instalujemy beczkę. Tu występuje tylko beczka, nie występuje półbeczka jak w większości mechanizmów szwajcarskich czy dawnych radzieckich. Chociaż są również modele Seiko, które mają również jeszcze półbeczka. No i tutaj bardzo dokładnie smarujemy w zasadzie każdy element wałka, każdą powierzchnię cierną i każdą powierzchnię styku, zarówno kwadrat, jak i ten czpień, pin, który wchodzi w płytę, jak i elementy, które współpracują z nastawnikiem, jak i z samą płytą. A dalej instalujemy sobie wałek i możemy nasmarować kolejne elementy. Kolejne elementy nie są smarowane już smarem, chociaż w tym przypadku tutaj beczka oczywiście jest. I to, co było wcześniej smarowane, jest to element, który współpracuje ze sprężyną tak naprawdę wodzika, jak i jest od razu, jak to w Seiko bywa w większości przypadków, również samym wodzikiem. Choć oczywiście tak są mechanizmy, które ten wodzik mają osobno i sprężyny mają osobno. Zwłaszcza występowało to w trochę starszych modelach Seiko. Tutaj olejem smarujemy sobie piny, tuleje tak naprawdę i nastawnika, teraz tak naprawdę koła zmianowego. Tu już wcześniej nie nagrało się, był zainstalowany ćwiertnik. Tutaj również elementy, które współpracują z datownikiem sobie smarowaliśmy. No i instalujemy nastawnik. W tym przypadku jest to też dosyć ciekawy element. Również charakterystyczny głównie dla Seiko. Inne mechanizmy mają to rozwiązane zupełnie inaczej. No i mostek, który też jest sprężyną dociskową. Właśnie nastawnika sobie instalujemy. Wcześniej tam ten nastawnik został nasmarowany w miejscu styku ze sprężyną, gdyż no jest to taki element pracujący, oczywiście smarem, jest to element współpracujący z sobą pod dosyć sporym obciążeniem wbrew pozorom.
I standardowo kontrola w zasadzie działania, czy nastawnik i sprężyna działa prawidłowo. Instalujemy pośrednie koło zmianowe, czy tam koło nastawnika, które porusza ćwiertnikiem. Następnie koło od daty. No i zakładamy koło z osią godzinową. Ćwiertnik tam też nie było ujęte, ale ćwiertnik również był odrobinę nasmarowany olejem, co ułatwia poruszanie się koła minutowego. Teraz instalacja sprężyny i ramienia zmiany daty, tak naprawdę zmiany oczywiście dnia, tygodnia. Tak jak wcześniej wspominałem, właśnie dzięki temu, że nastawnik porusza tą dźwignię, zmienia ona dzień tygodnia poprzez wciskanie koronki. I teraz montaż ramienia przerzutnika daty, czy też nastawnika daty. Tutaj chodzi o datę o dni tygodnia, w sensie, znaczy o kolejne dni z miesiąca, tak? Od 1 do 31. Teraz koło pośrednie przerzutnika daty między zębnikiem właśnie godzinowym, a kołem zębatym przerzutnika daty. No i teraz taka dosyć spora sprężyna, która opiera się o ramię przerzutnika i odciąga je. Dzięki temu właśnie jest możliwe sprężynowanie i odbijanie elementu, który jest odpowiedzialny za zmianę dni tygodnia. Tutaj oczywiście punkt dla spostrzegawczy, bo nie chodzi o ramię przerzutnika, tylko o ramię nastawnika. Także jeśli ktoś to wyłapał i zauważył, to plusik. I tutaj właśnie można zobaczyć przy teście, jak działa właśnie ramię przerzutnika dnia tygodnia. I dokręcamy już sobie tą sprężynę. Kiedy jest niedokręcona, troszkę łatwiej ją po prostu zainstalować i założyć na miejsce. Następnie zakładamy właśnie koło kalendarza z dniami miesiąca. Odpowiednio ustawiamy i można założyć ramię właśnie sprężyny, która odpowiada za ustalenie koła od daty w odpowiednim miejscu. Dzięki temu tak naprawdę koło jest ustawione tak, że w okienku w tarczy jest ono w odpowiednim miejscu. Tutaj zakładamy, instalujemy płytę przekrywającą tak naprawdę cały remontuar i koła przerzutnika kalendarza i całego mechanizmu kalendarza. Dokręcamy 2 wkrętami
I za chwilkę będzie również płyta, w zasadzie taki, no coś w rodzaju półmostka ze sprężyną do tarczy dni tygodnia. No właśnie, ona teraz jest instalowana i od razu tutaj mamy z niej wychodzącą sprężynę do ustalenia konkretnego położenia koła dni tygodnia. I ona również umocowana jest na 2 wkręty. No i tutaj widać właśnie instalację i przykręcenie ramienia przerzutowego koła dnia tygodnia, czyli tego, które jest w środku i pokazuje nam od poniedziałku do niedzieli. Bardzo często jest to w 2 językach. Takie oryginalne Seiko prawdziwe tylko na rynek japoński miały oczywiście je w języku japońskim i bardzo często w języku angielskim. Choć zdarzają się również takie tarcze, które mają dni tygodnia tylko i wyłącznie w jednym języku. No i dzięki tym otworom specjalnym montażowym można ustalić położenie tej sprężyny, żeby weszła na swoje miejsce. No i od góry tarcza ta wewnętrzna jest zabezpieczona, blokowana również takim pierścieniem. Jest to w zasadzie taki typowy pierścień Ziggera. No i kontrola, czy możemy ustawiać konkretnie dni tygodnia i dni miesiąca oraz czy po przekręceniu dookoła tak naprawdę, jeśli byśmy wskazówka mała by nam zrobiła 24 godziny, czy również zmieni się dzień tygodnia. No jak widać wszystko działa poprawnie, czyli zakładamy, że jest złożone w miarę poprawnie. A teraz tutaj była szybka instalacja i dokręcenie tarczy, nóżek tarczy. I teraz możemy przystępować właśnie do instalacji wskazówek. Ustawiamy sobie moment jakby północy lub chwili po północy, gdzie zmienia się nam data. Na początku jest to oczywiście w Seiko, zresztą nie tylko w Seiko, zmienia się dzień miesiąca i dopiero po jakiejś tam chwili, około pół godziny, zależy od zegarka, czasem godziny, zmienia się nam dzień tygodnia. I wskazówkę godzinową i wskazówkę minutową ustawiamy sobie tak, aby wskazywała równo 12 lub w zasadzie 24. Tarcza tutaj oczywiście jest troszkę zmęczona. Tak w zasadzie przyszła z mechanizmem, ale jest bardzo ciekawa kolorystycznie. Bardzo ciekawe są te wskazówki, które oczywiście świecą. Nie jest to jakieś bardzo mocne świecenie jak nowa luma w nowych Seiko, ale ogólnie daje to taki bardzo ciekawy efekt takiej patyny, taki mocno vintage. Zresztą nic dziwnego, bo myślę, że tarcza jest właśnie z przełomu jakichś lat 80., 90. Ciekawostką tej tarczy, chociaż jest to typowy tak naprawdę rodzaj uszkodzenia, typowa wada, że brak jest właśnie kropeczki tego punktu na godzinie 11.
Instalacja wskazówki sekundowej. I w zasadzie cały mechanizm mamy złożony. Można zobaczyć, jak po krótkim okresie chodu się to prezentuje na timegrapherze. I teraz widzimy, że w zasadzie powoli przeskakiwała już data dnia, tygodnia. No i teraz już możemy zakładać sam wachnik, ciężarek wachnika. Ważne jest, żeby właśnie ustawić to koło pośrednie naciągowe, jego ten otwór, który ma równo w jednej linii z osią zegarka i z punktem, kołkiem ustalającym, jednym z kołków ustalających tak naprawdę mostek balansu. Tak to Seiko sobie przewidziało w tego typu mechanizmach, a środek balansu, nawet ten nit, który jest widoczny, musi być w jednej linii z osią właśnie środka zegarka, a wałkiem naciągowym. No i teraz jeszcze smarowanie każdej kulki w łożysku wachnika. Generalnie nie ma tam prawdopodobnie zbyt dużych obciążeń, ale jednak odciąża to trochę te kulki i łożysko, i ruch tego wachnika jest przez to dużo płynniejszy i odbywa się to na pewno z mniejszym użyciem energii, co wpływa na jakość i szybkość naciągu sprężyny. No i na koniec jeszcze standardowa kontrola działania wachnika, działania naciągu i sprawdzenia, czy po ruchach w jedną, drugą stronę wszystko pozostaje w pozycji wyjściowej. A i sytuacja na timegrapherze bardzo nam się nie zmieniła. Oczywiście bit error został skorygowany, także 0,0 to bardzo ładny wynik. Jeśli chodzi o dokładność minus 16, minus 19 sekund na dobę. Jest to trochę dużo, chociaż wbrew pozorom mieści się w granicach normy, jeśli chodzi o założenia Seiko, gdyż było to, z tego co kojarzę, chyba minus 10 plus nawet 30 lub 40 sekund na dobę. Także można powiedzieć, żeby się zmieścił, aczkolwiek w końcowym etapie jeszcze zostało to wyregulowane. Kąt 207 nie jest super zachwycający, ale prawdopodobnie znaczenie ma tutaj również niestety jakość sprężyny. Nie została ona wymieniona, sprężyny w bębnie oczywiście naciągowej, nie została ona wymieniona na nową, także no lekko licząc ma około 35, być może 45 lat. Także jak na te warunki i tak jest chyba nieźle. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do subskrypcji i łapki w górę.